Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kurniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani profesor Ewa Kalemba z Zakładu Biologii Rozwoju. Z wykładu dowiemy się, jakie są mechanizmy regulacji kiełkowania nasion u drzew i jaką rolę w tym procesie odgrywają reaktywne formy tlenu. Wszystkie rośliny, w tym drzewa, przechodzą przez różne etapy życia, podobnie jak ludzie. W ogrodzie i lesie też żyją dzieci, młodzież, dorośli i staruszkowie. Bez względu na to, jak długo żyje dana roślina, każda ma swój stały cykl. To fazy życia. Z zapylanego kwiatu powstaje owoc zawierający nasiona. Nasiono kiełkuje i powstaje siewka. Ta mała roślinka jest jeszcze niska, delikatna, posiada niewiele liści. Roślinka ta rośnie, aż staje się pełnoletnia. Potem zakwita, produkuje własne owoce i nasiona. Najkrócej cykl takiej rośliny realizują przez 3 tygodnie. Z kolei drzewa to zawodnicy długodystansowi. Okres wzrostu wegetatywnego przed pierwszym zakwitnięciem może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Czym są nasiona? Jak je zdefiniować? Czy to tylko jedzenie, np. ziarna zbóż na mąkę czy pyszne orzechy? Według definicji botanicznej to jednostka rozrodcza zapewniająca przetrwanie gatunków roślin, czyli dojrzały zalążek zawierający zarodek, a właściwie jest to nić życia spajająca kolejne pokolenia danego gatunku. Nasiona stanowią również dobro natury, zapewniające różnorodność biologiczną, czyli rozmaitość form życia roślin występujących na Ziemi. W uproszczonej definicji nasiono można sobie wyobrazić jako zasypiające lub już śpiące dziecko w walizce wyposażonej w zapasy jedzenia. Sen oznacza stan spoczynku uniemożliwiający kiełkowanie. Co ciekawe, kolor walizki nie jest przypadkowy, jest celowo brązowy. W suchych nasionach okrywa nasienna, często koloru brązowego, stanowi mechaniczną barierę przed czynnikami, które mogłyby uszkodzić lub zabić znajdujący się w nim uśpiony zarodek. Dojrzałe nasiona zbudowane z liścienia lub liścieni i osi zarodkowej zamkniętych w łupinie nasiennej przechowywane są w stanie suchym. Do zainicjowania procesu kiełkowania wymagają uwodnienia. Pobranie wody jest jednym z warunków koniecznych do aktywacji metabolicznej zarodka. Między innymi rozpoczyna się degradacja materiałów zapasowych w liścieniach. W napęczniałych nasionach uruchamiana jest genetycznie zaprogramowana sekwencja zdarzeń prowadzących do wytworzenia nowej rośliny z jej zarodka. Kiełkowanie może trwać wiele tygodni, a nawet miesięcy, gdyż spoczynek zabezpiecza je przed zbyt wczesnym kiełkowaniem w niesprzyjających warunkach wilgotności, temperatury, naświetlenia czy dostępności tlenu. Za koniec kiełkowania uznaje się pęknięcie łupiny nasiennej, skąd wysuwa się na zewnątrz korzonek, a następnie rozpoczyna się wzrost i rozwój pędu, wtedy powstaje siewka. Klon zwyczajny łatwo rozpoznać po charakterystycznych dłoniasto klapowanych liściach oraz owocach zbudowanych z 2 skrzydlaków, potocznie zwanych noskami. Nasiona klonu zwyczajnego potrzebują kilkunastu tygodni, żeby zakończyć proces kiełkowania. W kolejne kilka tygodni powstaje siewka. Wyrastające z nich młode drzewa muszą rosnąć co najmniej 10 lat w terenie otwartym lub 25 lat w lesie, żeby wydać własne nasiona i tak powtarzają corocznie kwitnienie i wytwarzanie nasion przez kolejne 200 lat. Schemat przedstawia uproszczony model regulacji kiełkowania nasion. Główną rolę odgrywają tu reaktywne formy tlenu wraz z hormonami roślinnymi takimi jak kwas abscysynowy i etylen. Reaktywne formy tlenu modulują kiełkowanie, aktywując szlak sygnalizacji wtórnych przekaźników takich jak wapń oraz szlak sygnalizacji oparty o reakcję redox, a także dezaktywując ścieżki blokujące kiełkowanie. Istotną rolę pełnią tutaj również czynniki środowiskowe, które wpływają na hormony i pośrednio reaktywne formy tlenu. A skąd się biorą RFT? Redukcja tlenu cząsteczkowego prowadzi do wytworzenia anionorodnika ponadtlenkowego, który jest prekursorem większości innych typów RFT. W reakcji dysmutacji anionorodnik przekształca się w nadtlenek wodoru. Następnie częściowo zredukowany nadtlenek wodoru wytwarza rodnik hydroksylowy lub po całkowitej redukcji przekształca się w wodę.
Substrat i produkt końcowy to cząsteczki i związki konieczne do prawidłowego funkcjonowania większości organizmów żywych. Natomiast produkty pośrednie tej reakcji to RFT, w tym rodniki, które w zbyt dużych stężeniach są toksyczne. Ich ilość musi być ściśle kontrolowana. Nadtlenek wodoru jest najbardziej trwałym i najbardziej mobilnym RFT. Z kolei rodnik hydroksylowy jest najbardziej reaktywny, a anionorodnik może się przekształcić w dowolną inną formę reaktywnych form tlenu. Jak powstają RFT z cząsteczki tlenu i jak oddziałują na inne cząsteczki, zobaczymy w krótkiej animacji. Widzimy cząsteczkę tlenu z orbitującymi elektronami. Jest ona metaforycznie szczęśliwa, gdyż wszystkie metaforyczne kieszenie w cząsteczce wypełnione są elektronami. Ale nagle następuje rozszczepienie tlenu na dwie cząsteczki anionorodnika ponadtlenkowego. Cząsteczka ta drży, włącza się alarm. Elektrony zostały podświetlone na czerwono, gdyż brakuje jej dwóch elektronów i bardzo szybko musi je zdobyć. Cząsteczka tlenu stała się wolnym rodnikiem, a właściwie bezkarnym złodziejem. Rodnik kradnie elektrony, zastępując swoje puste kieszenie. Ale od kogo może zabrać elektrony? Od pierwszej napotkanej cząsteczki lub cząsteczek, powodując, że to im od tego momentu brakuje elektronów i to one teraz są w stanie utlenionym. Na tym właśnie polega utlenianie, że z cząsteczek zabierane są elektrony. Teraz dowiemy się, czym są reakcje redoks. Utlenianie to efekt utraty elektronów, a redukcja to efekt nabywania elektronów w reakcjach redoks. Należy pamiętać, że utlenianie nie zawsze jest reakcją z tlenem. Ważny jest przepływ elektronów między związkami. I to jest przepływ wymuszony, nazywany przeze mnie wcześniej kradzieżą, gdyż przypadkowe utlenianie cząsteczek ma zwykle negatywne konsekwencje dla cząsteczek okradanych. Na przykład rdzewienie jest przykładem reakcji utleniania żelaza. Skąd w nasionach i roślinach biorą się RFT? Uznając cykl rozwojowy roślin jako okres od nasiona do nasiona, można stwierdzić, że RFT powstają na każdym etapie rozwoju. Są efektem wysychania nasion podczas ich dojrzewania, są tworzone podczas uwadniania i kiełkowania nasion, ponadto są efektem oddychania tlenowego w mitochondriach, procesów katabolicznych, czyli reakcji rozkładu oraz reakcji autooksydacji, które zachodzą przez całe życie roślin i są dodatkowo wzmacniane, kiedy pojawiają się w środowisku warunki niekorzystne nazywane warunkami stresowymi. Skoro nie można powstrzymać powstawania RFT, to organizmy wykształciły wiele mechanizmów obronnych regulujących ich ilość, a wśród nich istnieją takie, które są specyficzne wyłącznie dla roślin. Zaglądając do wnętrza komórki roślinnej, RFT produkowane są w wielu organellach i strukturach roślinnych, głównie w tych, w których istnieje łańcuch transportu elektronów, czyli w mitochondriach i chloroplastach. RFT powstają również w peroksysomach, zwłaszcza w glioksysomach podnasion oleistych podczas związanego z kiełkowaniem rozkładu tłuszczu, a także w błonie komórkowej, wewnątrz ściany komórkowej i w całym cytozolu. System antyoksydacyjny obejmuje enzymy biorące udział w usuwaniu RFT, takie jak katalaza lub przekształcaniu RFT, np. desmutaza ponadtlenkowa, czy peroksydazy oraz nieenzymatyczne zmiatacze RFT, takie jak askorbinian i glutation, współdziałające w specyficznym dla roślin cyklu askorbinianowo-glutationowym. RFT, wcześniej uważane wyłącznie za szkodliwe, odgrywają kluczową rolę w sygnalizacji w komórkach roślinnych. Wykazano udział RFT w regulacji podziałów komórkowych oraz w różnicowaniu i specjalizacji komórek, co warunkuje wzrost i rozwój organów roślinnych, takich jak korzeń, liście czy kwiaty. RFT biorą udział także w ustępowaniu spoczynku i kiełkowaniu nasion. Ponadto ich pozytywną rolę wykazano w regulacji procesu starzenia oraz odpowiedzi na stres. Kiedy organizm produkuje nieustannie wolne rodniki, problem pojawia się wtedy, gdy nie potrafi poradzić sobie z nadmierną ich ilością i równowaga pomiędzy produkcją RFT i ich detoksykacją zostanie zachwiana. Wtedy pojawia się stres oksydacyjny, czyli niekontrolowany wzrost stężenia wolnych rodników powodujący stan braku równowagi pomiędzy działaniem RFT a biologiczną zdolnością do szybkiej detoksykacji reaktywnych produktów pośrednich lub naprawy wyrządzonych szkód. Wszystkie antyoksydanty to altruiści oddający swoje własne elektrony utlenionym cząsteczkom. Przejmują stan utlenienia na siebie. Na szczęście dla antyoksydantów istnieją mechanizmy przywracające je do stanu wyjściowego i wtedy antyoksydanty mogą znów pełnić swoją funkcję. Cykliczne przełączanie pomiędzy utlenianiem i redukcją w cząsteczkach antyoksydantów zapewnia możliwość ograniczania RFT i negatywnych skutków ich działania i w konsekwencji przywrócenie homeostazy redoks w komórce. Zbyt duże stężenia RFT wykazują szkodliwe działanie. Obserwujemy wtedy efekty stresu oksydacyjnego. Cząsteczki lipidów błon komórkowych są szczególnie podatne na działanie wolnych rodników,
i przyczyniają się do niekontrolowanej reakcji łańcuchowej utleniania składników błon komórkowych i mechanicznego uszkodzenia błon. Wolne rodniki utleniają białka i uszkadzają je, powodując utratę ich aktywności biologicznej. RFT wprowadzają uszkodzenia w DNA, przez co zmieniają ekspresję genów. Utlenianie makromolekuł prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń w komórce, które często są bezpośrednią przyczyną śmierci takiej komórki, potem tkanki, organu roślinnego, a nawet całej rośliny. Co za dużo, to niezdrowo jest w tym przypadku idealną konkluzją.